Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Kia EV6. Kia EV6 zadebiutowała w 2021 roku, czyli 3 lata temu i była pierwszym elektrycznym autem marki zaprojektowanym i zbudowanym od podstaw jako elektryk. EV6 była też pierwszym autem z nowym stylem, który pokazywał, jak będą wyglądać inne modele marki oraz który mocno zszokował wyglądem. Zszokował, bo auto naprawdę wygląda futurystycznie. I tak, producent twierdzi, że mówi się EV6, a nie EV6 lub EV6, tylko EV6. Wróćmy do stylistyki. Tak jak mówiłem, 3 lata temu auto szokowało i tak samo szokuje dzisiaj. Tylko niestety, moim zdaniem, auto się nieco zestarzało. Zwłaszcza przednia część nadwozia, głównie przez wzór lamp, które nie mają jednego paska LEDowego, tylko są zrobione z pasków, ale z kilku, gdzie widać te przerwy. I przez ten detal EV6, moim zdaniem, traci na wyglądzie dzisiaj. Zresztą, to widać, bo inne modele marki są już projektowane właśnie za pomocą pasków, ale bez przerw. Tak więc zbliżające się odświeżenie EV6 również będzie miało takie paski. Obecne EV6 ma za to paski, ale w formie wysuwanych klamek i jest to jedna z tych rzeczy, które denerwują. Producenci prześcigają się, kto wymyśli coś nowego, ale większość z tych pomysłów jednak denerwuje. I te klamki denerwują. Powinny być zwykłe. Również nie do końca jestem pewien, czy światło cofania zamontowane na dole zderzaka to dobry pomysł. Może i wygląda niczym w bolidzie F1, ale moim zdaniem jest za nisko. W takim razie pora na wymiary. EV6 to całkiem spore auto i jego wymiary to 4,68 m długości, 1,88 m szerokości oraz 1,55 m wysokości. Chociaż tutaj spory to jest rozstaw osi, który ma aż 2,90 m, a to oznacza dużo przestrzeni w kabinie. I jeszcze zanim przejdziemy do wnętrza, to dodam, że może i tego nie widać, ale producent klasyfikuje EV6 jako crossovera. Faktycznie, prześwit to 16 cm, a auto ma napęd na 4 koła, więc można przyjąć, że jest to coś w stylu crossovera. W takim razie pora na bagażnik. Nawet i na bagażniki, bo EV6 ma również bagażnik z przodu, tak zwany frunk, czyli z angielskiego front trunk. Niestety, ten w moim egzemplarzu jest tak mały, że nawet nie wiem, co tutaj można wozić. Pojemność tego małego schowka to 20 litrów, więc nawet kable się tutaj nie mieszczą. Jeśli jednak wybierzecie EV6 z napędem na tył, to wtedy ten schowek jest większy i ma 52 litry. Wtedy już kable się mieszczą. W takim razie pora na prawdziwy bagażnik. Ten ma 520 lub 490 litrów. Mniejsza wartość jest, jak zdecydujemy się na opcjonalny Audio Meridian, wtedy w bagażniku mam subwoofer, który zabiera niestety te 30 litrów przestrzeni. Kufer z tyłu ma drugie dno, ale niestety nie da się obniżyć półki i wsunąć ją niżej, co jest niestety słabe. Więc albo ją musimy wywalić, albo wozić rzeczy pod nią. Słaby jest też plastik w bagażniku, który jest bardzo twardy i szybko się rysuje. Znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę, zaczepy pod linki do bagażu oraz z tego poziomu możemy położyć tylną kanapę. Jak widzicie, po złożeniu jest prawie płaska podłoga. Wskakujemy więc na tył. I tutaj od razu duży plus, podłoga jest idealnie płaska. Kolejny plus to miejsca jest bardzo dużo, ja mam 186 cm wzrostu i zarówno na głowę, jak i na nogi mam dużo wolnego miejsca. Co więcej, kanapa ma regulację oparcia, przez co w trasie jest jeszcze wygodniej. Poza tym mamy podłokietnik z miejscami na napoje, jest przejście do bagażnika oraz są złącza i nawiewy, z tym, że nie w tunelu środkowym, który swoją drogą ma bardzo tani plastik, tylko w fotelach oraz na boku. Pod kanapą w opcji jest też gniazdo 230, jest podgrzewanie kanapy oraz niestety piano black na drzwiach. To jest słabe. Wskakujemy na przód, gdzie fotel w opcji może być w pełni elektryczny, a kierownica jest już manualna. Chociaż najważniejsza funkcja to ta tutaj. Po jej wciśnięciu fotel przestawia się do pozycji leżanki, więc jest to idealne na ładowarki i na długi czas ładowania. Niestety, ale w elektrykach taki fotel się przydaje. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj podobnie jak i z zewnątrz, mam wrażenie, że deska się lekko zestarzała. Tym razem jest to chyba spowodowane tą niezbyt ładną, dwuramienną kierownicą. Myślę, że ładniejszy, nowocześniejszy wzór dużo by poprawił. Poza tym mamy dwa ekrany połączone w całość, gdzie jeden to cyfrowe zegary, a drugi to multimedia. Oba działają bardzo szybko i są proste w obsłudze.
Prawda, że ładnie? Tak powinny działać multimedia w autach. Szkoda tylko, że łączność Android Auto jest wciąż po kablu. Miło za to, że jest oddzielny panel od klimatyzacji i to taki, który może mieć dwie różne funkcje. Czyli albo jest to właśnie panel od klimatyzacji, albo od głośności i nawigacji. Szkoda tylko tych pozostałych dotykowych przycisków, bo te jednak wymagają większego skupienia, żeby coś kliknąć, a czasem trzeba je poprawić, bo nie zawsze ten dotyk idealnie reaguje. W takim razie sprawdźmy, czy materiały i spasowanie są idealne. O ile spasowanie powiedziałbym, że jest bardzo dobre, tak wśród materiałów jest niestety bardzo dużo piano black, które niestety kurzy się, rysuje i odbija światło. To teraz pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. No dobra, pod maską jednak nie zaglądamy, bo tam już byliśmy. EV6 występuje w 4 wariantach mocowych. Możemy mieć 170 koni, 229, 325 oraz aż 585 koni w odmianie GT. Co więcej, dwie podstawowe moce mają napęd na tył, a pozostałe napęd na 4 koła. Dodatkowo najsłabsza odmiana 170-konna ma mniejszą baterię o pojemności 58 kWh netto, podczas gdy pozostałe wersje mają 77,4 kWh netto. Ja do testu wybrałem wersję 325-konną, która ma zawsze napęd na wszystkie koła oraz tą większą baterię 77,4 kWh. Przyspieszenie do setki takiej wersji to 5,2 sekundy, więc pora to sprawdzić. Wynik to równe 5 sekund, czyli szybciej niż podaje producent. Bardzo ładnie. Zrobiłem też test w najsłabszym trybie, w którym auto jest wyczuwalnie wolniejsze, bowiem od 50 rozłącza nam się silnik elektryczny z przodu i mamy tylko napęd na tył. Wtedy wynik to 7,8 sekundy, czyli również wystarczająco szybko. Bardzo dobra jest też elastyczność. I tutaj też zwróćcie uwagę na pracę napędu 4x4, gdzie w Eco w trasie mamy napęd na tył. Reakcja na gaz jest świetna, zwłaszcza w trybie sport, a osiągi kapitalne. Naprawdę, nie potrzebowałbym więcej, auto przyspiesza jak wściekłe. Szkoda tylko, że spalanie, czy tam zużycie energii, nie jest takie świetne. Tak jak mówiłem, bateria ma 77,4 kWh netto, co teoretycznie powinno starczyć nawet na 506 km zasięgu w cyklu mieszanym. No cóż, zrobienie 350, no maksymalnie 400 będzie nie lada wyczynem. O ile w mieście da się zrobić wynik na poziomie 15-16 kWh, jak się bardzo mocno postaramy, tak w trasie zejście poniżej 20 kWh jest już praktycznie niemożliwe. Przy 120 miałem wyniki na poziomie 23 kWh, a przy 140 zbliżałem się do 30. Dopiero jak zwolniłem do 90 km na godzinę, to udawało mi się zrobić wynik na poziomie 18 kWh. Czyli na autostradzie zasięg EV6 to około 250-270 km i trzeba tankować, to znaczy ładować. Na szczęście Kia szybko się ładuje, szybko jak na elektryka i ładowanie od 10 do 80% trwa 18 minut. Przy oczywiście założeniu, że traficie na ładowarkę o mocy 350 kW i będzie działała jak należy. Czyli w praktyce w Polsce będzie to trwało dłużej. Ale to jest bolączka każdego elektryka. W trasie niestety trzeba robić postoje na minimum 30 minut co jakieś 2 godziny. I te 30 minut też jest przy założeniu, że nie będzie zajęta ładowarka, albo tak jak ja trafiłem raz, że będzie działała. U mnie na przykład nie działała. W takim razie porozmawiajmy o prowadzeniu, które jest naprawdę dobre. Auto jest pewne, dobrze trzyma się na zakrętach i jak na elektryka przystało, jest ciężkie. Testowane EV6 waży 2 tony 15 kg, czyli dużo.
I to niestety nieco czuć przejeżdżając przez wyboje, bowiem auto jest sztywne. Ale takie musi być z taką masą. Mimo wszystko uważam, że jazda jest bardzo przyjemna, jest cicho, są osiągi, jest przestrzeń. Czytałem też komentarze, jakoby światła miały za słaby strumień nocą, ale ja tego problemu nie zauważyłem. Moim zdaniem światła nocą świecą optymalnie, mają jasny biały snop i dobrą odległość świecenia. I jak ktoś chce, to można włączyć dźwięki przy przyspieszaniu w kabinie. Zdecydowanie najlepiej jest, jak są wyciszone albo wyłączone te dźwięki. W takim razie pora na cennik. Podstawowa Kia EV6 o mocy 170 koni i z napędem na tył kosztuje 210 tysięcy złotych. Mocniejszy, 229-konny wariant, już z większą baterią, to wydatek 242 tysięcy złotych. A testowany egzemplarz, czyli 325 koni, startuje od 265 tysięcy złotych. Mój egzemplarz to była wersja GT Line, która startuje od 306 tysięcy złotych. Jest drogo. Teslę można kupić taniej. Chociaż z tego co słyszałem, to są naprawdę duże rabaty i promocje na EV6, co mnie nieco nie dziwi. Nie dziwi, bo największa wada EV6 to tak naprawdę fakt, że jest to samochód elektryczny, czyli ma wszystkie wady, które ma każde auto elektryczne. Te wady to czas ładowania i zasięg w trasie. No i cena. Ale główne wady to jednak są tylko dwie. Zasięg i czas ładowania. Czyli wady każdego elektryka. Owszem, są producenci, którzy mają nieco bardziej wydajne napędy, ale w przypadku EV6 naprawdę nie ma nic, co by nas do niego zraziło. Jest dobrze wykonana, jest pakowna, ma świetne osiągi, dużo gadżetów i wszystko działa dobrze i płynnie. Kurczę, jakby tutaj był silnik spalinowy i do tego sporo niższa cena, to byłoby to świetne auto. A tak, to jest po prostu bardzo dobry samochód elektryczny i tyle. Cześć!